Hej, hej. Chciałem pokazać mój mały wynalazek. Kopia AliExpressowego zestawu. Trudno mi powiedzieć, czy to jest zestaw. Takiego modułu Power Wheel na ogniwach 18650. Wspominałem o tym w poprzednim filmie. Dlaczego postanowiłem wykonać go sam, a nie kupować z Chińczyka? Sprawa prosta. Przede wszystkim koszt. Budowa Power Wheela na tego typu ogniwa, na tego typu rozwiązaniu wychodzi bardzo drogo. Aczkolwiek powiem szczerze, przed momentem, nie zacząłem nagrywać ten film i sorry, i zrobiłem zamówienie na portalu aukcyjnym, rzeczy, które mi jeszcze zabrakło, żeby polutować resztę. Boksów bateryjnych, zaraz je pokażę, omówię. Jak to działa, jak to ja przewidziałem. Wpadłem na taki całkiem inny pomysł, który praktycznie zmienia tą koncepcję, ale do tego wrócimy na sam koniec. Oczywiście w trakcie nagrywania filmu sobie zapaliłem, więc brakuje mi jednej ręki. Pokażę mniej więcej, jak wygląda moduł bateryjny. Moduł bateryjny to jest Tictot 14S na dwóch rodzajach, na dwóch różnych koszykach, czyli koszyku czwórce i koszyku trójce. Ogniwa są ładowane z obu stron. Ładowane, chodzi mi o wsadzane do koszyków. Co tu mamy? Od przodu, może tak, bo tak docelowo sobie zaplanowałem, góra-dół. Mamy dwa złącza FC14, dwie kości męskie. Kości są do łączenia, że tak powiem, płyty bateryjnej z płytą z balansera. Jest to podzielone 7 z jednej, 7 z drugiej. I te dwa szeregi są, tak jak widzimy, szereg górny i szereg dolny na tych FC14 są ze sobą zwarte, zmoskowane, tak żeby balanser mógł większe prądy przepuszczać. Tutaj po bokach mamy dodatkowe piny, dodatkowe złącza, żeby dołożyć jakiś przewód, żeby większe prądy mogły docierać do balansera, czy do balansera, do BMS-a. Jak to łączymy? Łączymy moduły z sobą na takiej zasadzie, że używamy zwykłych słupków, dystansów komputerowych. Widziałem to u Chińczyka i wydaje mi się, że jest to najlepsze rozwiązanie. Nie wszystkie u Chińczyka miały, wezmę jakiś wskaźnik, niech to będzie próbówka. Miały oto ten port, gdzie można między dwoma płytami dołożyć sobie przewód zwiększający przepływ prądów. Słupki aktywne są tylko z jednej strony, czyli od strony, gdzie będą przewody do balansowania, czyli z jednej strony mamy plus, z drugiej strony mamy minus. Nie ukrywam, popełniłem błąd, aczkolwiek nie jest to taki błąd rażący, ale trzeba zwrócić uwagę podczas nabijania ogniw. Koszyki mają oznaczenia z jednej strony plus, z drugiej strony minus. I na czym polega problem? Na tym, że wszystkie ogniwa są równolegle łączone, czyli uzyskujemy napięcie tam na poziomie 56 V na wyjściu. Więc na płycie są dodatkowe oznaczenia plus, minus, nie pokrywające się z wewnętrznym oznaczeniem koszyka. Widzicie? Plusy, minusy. No niestety przy nabijaniu tego parę minut wcześniej ogniwami sam się złapałem, że źle powsadzałem. Odruchowo no, oznaczenie było takie, a nie inne. I było kuku na sam koniec. No ale to już taka niesnaska bywa czasem. Co jeszcze mogę tu powiedzieć? Płyta z BMS-em. BMS kupiony na polskim portalu aukcyjnym.
nie będziemy nikogo reklamować. E, Dlaczego tam? Dlatego, że chciałem mieć jakiegoś protekta. Nie ukrywam, że niektóre rzeczy, które zamówiłem u Chińczyka, nadal nie doszły, a minęło już sporo czasu. Więc postanowiłem kupić to na serwisie, w serwisie aukcyjnym w Polsce. Ze względu na to, że jest tam jakaś opcja protektu, można później tą kasę odzyskać. Wziąłem najtańszego BMS-a, jakiego znalazłem od Chińczyka, ale miałem taki target 60 A. Maksymalny prąd. Ten ma bodajże 65, ale minimum sobie założyłem 60. Co jeszcze? Tutaj z tej strony na module z BMS-em mamy znowu plus i minus, ale już jako wyjście, czyli za BMS-em, zabezpieczone BMS-em. Mamy dodatkowo dwa słupki, żeby przewody podpiąć, albo tam powiedzmy zwiększyć przepływy. I port DC to jest 5,5 na 1,5, czy coś takiego, nie pamiętam dokładnie, akurat mam takie od Chińczyka kupione, więc wprowadziłem go tutaj, żeby można było przetestować jakimś zasilaczem na 56V, podładować, zobaczyć jak to działa. Ogólnie miałem w zamyśle do tego filmu, na potrzeby tego filmu, uruchomić już ten zestaw tutaj poskręcany. No tylko zmieniła mi się koncepcja. A nawet przyznam się szczerze, zagalopowałem się, bo wtyczki FC wpiąłem wszystkie na jeden przewód, a ze względu na zmianę koncepcji magazynowania ogniw w tym module będę potrzebował tego przewodu. Myślę, że jak odepnę spinki, nie będzie uszkodzony, ale to zobaczymy, jak dojdzie reszta gratów. Co się zmieniło? Co się zmieniło to, że jeśli będę wbijał ogniwa po sztuce w koszyki, czyli 14 ogniw na jeden moduł, to tych modułów będę potrzebował strasznie dużo. Jeśli chciałbym w takim magazynie 10 kW zgromadzić, to on będzie miał ogromny rozmiar, jeśli chodzi o wysokość słupa. Więc wpadłem na jeszcze inny pomysł. Nie wiem, czy to będę w mojej szafie rak lokował, zobaczymy. Pozgrzewam ogniwa ze sobą, oczywiście szeregowo. Myślę po 6 sztuk na jedną tą kieszeń i powkładam całościowo. 6 sztuk, 6 sztuk, 6 sztuk, 6 sztuk, 6 i na odwrocie to samo. Co to spowoduje? Spowoduje to zwiększenie przede wszystkim wizualne, czyli zwiększenie wysokości tych modułów, ale da mi to też ograniczenie środków, czyli kasy, w budowie tego eksperymentu. Na pewno będzie problem z tym, że w tym miejscu w dół będzie 6 ogniw w pionie i z dołu będzie sobie stało kolejne 6 ogniw. Te ogniwa muszą być na tyle stabilne, żeby się nie przychyliły w którąś ze stron i żeby między sobą się nie zetkły. Bo tu na górze mamy niższe napięcie, bo to jest ten brakuje mi słowa, początkowy stan, początkowy szereg, a tu mamy jednak już ten końcowy, więc na pewno dojdzie jakaś separacja. Mam jeszcze czyste płyty PCB, więc prawdopodobnie dorobię między tymi ogniwami separację. Żeby nic się nie zetkło, wiadomo, pod wpływem ciężaru coś może wypaść, nie współpracować, więc będę się starał ogarnąć to tak, żeby to się nie zetkło. To na pewno nie będzie też wersja mobilna, więc jakieś drgania nie będą powodowały, że to będzie wypadało. Fakt, muszę domówić sporo jeszcze tych słupków, zamówiłem sobie ich chyba ze 40.
ale już widzę, że zabraknie mi tego. Też nie wszystkie zabrałem na budowę, żeby teraz spróbować. Nie mam też ładowarki na USB-C, żeby wyrównać te ogniwa, bo korci mnie strasznie, żeby już to spiąć i przetestować, zrobić jakiś test pod falownikiem, taki oczywiście delikatny, no nie ma tu za dużo pojemności, no bo ogniwa mają około 2 A jedno, czyli na ten moduł mamy do wykorzystania 50, bodajże 56 V i okolice 4 A pojemności, co nie jest tu jakieś duże. Zobaczmy jeszcze napięcie. Tutaj dołożyłem sobie port, bo widziałem to inaczej. Było to na projekcie, który gdzieś sobie tam ściągnąłem. To jest XT60. Ponieważ przyszłościowo planuję możliwość rozbudowy jednego słupka, czyli jednej takiej bazy, o dodatkowy BMS, gdyby były potrzebne większe prądy rozładowania, ładowania. Zobaczmy napięcie, bo powinno się już to trochę tu ustabilizować. 52 V. No niektóre ogniwa są bardziej naładowane, niektóre mniej naładowane. Fakt, że teraz się balansują między sobą, może nie tak do końca, bo BMS nie jest podłączony. No, ale myślę, że pomysł jest fajny. Na pewno będę go rozwijał, ponieważ już któryś raz podchodzę do ogniw 18650. Zawsze kończyło się to fiaskiem, że napotkałem coś, co powodowało, że nie chciałem tego projektu kontynuować, więc był tradycyjnie zakopywany jak krzesło wojenne. I, I inaczej, no i nigdy już tego kotletu nie odgrzewałem, zawsze zaczynałem coś nowego, coś nowego, coś nowego. Myślę, że to ma szansę się udać. Tym bardziej, że udało mi się jakieś pół roku temu kupić prawie 200 kg ogniw, baterii, całych zestawów z laptopów, więc myślę, że większą część ogniw 18650 uda mi się odzyskać, w jakimś tam stopniu przetestować i podjąć decyzję, czy się nadają, czy nie. Z drugiej strony kupiłem to bardzo tanio, wręcz za darmo można powiedzieć. I chciałbym to wykorzystać. Nie ukrywam, że teraz mam niecałe 30 kW pojemności magazynu, a jak sobie przeliczałem baterie laptopowe, które mam, gdyby się udało odzyskać tam około 90% ogniw, co myślę jest nieosiągalne. Myślę, że gdzieś 60 się będzie nadawało. To rozbudowałbym swój magazyn o jakieś dodatkowe 20 kW. I chciałbym w takim systemie, jak tutaj prezentuję. Fakt, wychodzi to troszkę drogo, ale zamierzam podzielić to na kilka BMS-ów, kilka takich słupków. Nie wiem, ile mi tego wejdzie obok siebie w raku. Nie wiem, czy też będę ustawiał jeden za drugim. Jeszcze chodzi mi po głowie taka koncepcja, żeby nie ładować tego do raka, tylko zrobić sobie jakiś taki wózeczek i trzymać to na tym wózeczku. Dlaczego? Dlatego, że mam taką obawę przed sprawnością tych ogniw. Co się może stać? No, różne rzeczy mogą się z tymi ogniwami stać. Fakt, że trzeba się zabezpieczyć przed jakąkolwiek porażką, spięciem. Dobre zabezpieczenia zapobiegają awarii tego magazynu na 18650, ale chciałbym mieć taką możliwość, że tak powiem, wypięcia wtyczki i wywiezienia go z domu, czyli z piwnicy, gdzieś na zewnątrz, gdyby się coś stało. Na pewno następny film, który nagram, myślę, będzie już z budowy większej ilości, raczej połączenia większej ilości modułów. Myślę, że tak jak mówimy, z tą koncepcją 6 z dołu, 6 z góry ogniw.
Na pewno też będę nagrywał filmik, bo pytacie cały czas jak dzwonicie, co się u mnie dzieje, jakie plany, co z tym agregatem. Już mówię, udało mi się z OLX-a wytargać agregat prądotwórczy. Nie jest to jakaś tam mega droga zabawka, bo wytargałem 2 kW Parkside'a, nie pali. Jeszcze go nie rozbierałem, nie próbowałem, raczej próbowałem go odpalić, no nie pali. Nie wiem co tam jest za paliwo, nie sprawdzałem tego, nie patrzyłem nawet na świecę. Fakt jest taki, że ma tam rozkopaną wiązkę, ktoś już próbował, że tak powiem, go uruchomić. Możliwe, że ściągnę głowicę, cylinder, żeby zobaczyć w jakim stanie tam jest tłok, czy nie ma tam rdzy, ponieważ jest trochę taki zakurzony, stał widocznie w wilgotnym miejscu. I na pewno będę do niego dokładał, oczywiście jak mi się go uda w jakichś rozsądnych pieniążkach naprawić. Pytanie, jaki sobie obrać target, nie mam pojęcia, ponieważ tak planuję, żeby przerobić go na prąd stały. Czyli mógłbym sobie wtedy go wpiąć w falownik pod port PV, czyli tam gdzie przychodzą panele. I mógłbym sobie wtedy ładować cały magazyn. Zastanawiam się, czy będę to wpinał pod Growata, czy po prostu dołożę jakiś inny falownik, jakiegoś taniego Chińczyka. Ważne, żeby miał na wejściu powyżej 200V PV. I myślę, że dałoby radę to wtedy ogarnąć. Ale to już tam kiedyś w przyszłości. Najpierw jeszcze gipsy zrobić i parę innych rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym. Czy lepiej było kupić Chińczyka z Ali? Byłoby to na gotowo? Czy lepiej zrobić samemu? No, każdy z Was będzie miał swoją opinię, na pewno wszystkie je przeczytam. Na pewno w tym filmie, gdzie chcę odpowiedzieć na Wasze wszystkie pytania, też dołączę odpowiedzi do tych pytań. Na pewno z takich rzeczy, co już zauważyłem do poprawy, to jest dołożenie miedzi w niektórych miejscach, czyli przykładowo, jeśli będę je spiętrzał, czyli po tej szóstce, tak jak wspominałem, to w tych miejscach jest troszkę za mało tej przewodności, jeśli chodzi o prąd, bo jest warstwa, co i od PCB zrobiło mi płytę PCB. Jest tam delikatna warstwa miedzi, ale to nie wiem jaka jest grubość. Ta cena, którą pozostawiłem, no też jest za mało. Prawdopodobnie będę wlutowywał tu jeszcze półtorowy drut miedziany na te połączenia, żeby jednak większy prąd tu przechodził, bo będzie tych ogniw dość sporo. Plus minus licząc, jeśli będzie 6 ogniw i każdy będzie miał okolice 2 A, no to 12 A pojemności na jeden taki moduł. No tak tego nie przygotowywałem, bo powiem szczerze, nie liczyłem tego, starałem się wykorzystać powierzchnię jak najbardziej mogłem. Co jeszcze? No widać, te ścieżki nie są jakieś tam mega grube. Fakt, że są szerokie na centymetr, jak to woli 10 mm. Ale faktycznie dołożę jeszcze miedzi, żeby to wzmocnić. Ile mnie wyszła budowa jednego takiego modułu? Powiem szczerze, nie liczyłem jeszcze. Na pewno o to zapytacie. Na pewno się kiedyś przygotuję do tego, żeby powiedzieć. Wyszło taniej niż na Ali. Zdecydowanie taniej. Ale szczerze powiedziawszy, dużo czasu kosztowało mnie poprawienie samego projektu, ponieważ widziałem tam odstępy, które mnie raziły, wiedząc jak zachowuje się taki magazyn wysokoamperowy. Było dużo rzeczy, które chciałem pozmieniać po swojemu, no i jednak trochę czasu zajmuje
zlutowanie tego, wklejenie koszyków. No, niby nic, ale po lutowanie 5 takich boksów prawie 2 godzinki schodzi. Jakby nie patrzeć. Na pewno tu muszę poprawić połączenie z BMS-em, bo jest na jeden biegun 3 razy 1,5 miedzi. No w sumie nawet by wystarczyło na te 60 A, ale prawdopodobnie to poprawię. Jak już to przetestuję w wersji finalnej, nagram na pewno film o tym. No i zobaczymy, jak to się będzie spisywało. No, mam nadzieję, że nie będzie to za duże. No na pewno nie będzie. No, będzie na pewno szerokie albo długie, w zależności jak te moduły zostaną ułożone. No, ale reszta to już w następnym materiale. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!